A dziś niecodzienny pomysł. Proponuję Wam zrobienie efektu starej skóry. W tym projekcie pokryłam skórą pudełko z wieczkiem. Ale ta sama metoda świetnie się sprawdzi do pokrycia skórą na przykład butelki albo jakiegoś mega męskiego pudełka. Jeszcze jeden rzut oka jak mi wyszło i nie ma na co czekać, zabieramy się do roboty. Pudełko drewniane z pokrywką oraz papier ryżowy. Wielkość obrazków idealnie pasuje na boki pudełka, ale najpierw muszę wszystko rozplanować, żeby zabrać się za robienie skóry. Na zwykłym papierze namalowałam owal, potem go wycięłam, a teraz odrysowałam na każdej stronie pudełka. Zaczynam od pomalowania lazurem, czyli taką szlachetną bejcą tych miejsc, które nie będą pokryte skórą. Kolor nazywa się heban i jest praktycznie czarny. A pod obrazkami trzeba podmalować na biało, ponieważ dzięki temu obrazek nabierze znowu pięknych i mocnych kolorów. W tym projekcie nie ma żadnego znaczenia, czy obrazek z papieru ryżowego wyrwiecie, czy wytniecie. I tak brzegi zostaną zalepione przez efekt skóry, więc postępujcie jak chcecie. Zająca przyklejam klejem do deku i bardzo się staram, aby był dokładnie w tym miejscu, w którym został zaplanowany. Na sucho obrazek pozycjonuję, a potem tylko podklejam z góry i z dołu. Nauczona smutnym doświadczeniem, nigdy, absolutnie nigdy nie przyklejam glinki do surowego drewna. Po prostu taka glinka wcześniej czy później odpadnie, więc drewno trzeba pokryć albo lakierem, albo farbą akrylową. Lazur albo bejca absolutnie nie wystarcza. Do osiągnięcia efektu, który widzieliście na początku filmu, jest potrzebna glinka super lekka oraz klej, zwykła folia aluminiowa. Bardzo się przyda mata nieprzybieralna, aczkolwiek nie jest konieczna, oraz jakiś fajny wałek. Jeżeli nie macie, można wałkować butelką. A z papieru wycięłam sobie kształt. Dokładnie ten kształt będę chciała wycinać w glince. Film sobie leci, a ja Wam będę mówiła nie o tym, co widać, ale o tym, czego nie widać na filmie. Użyłam maty nieprzybierającej, ponieważ glinka rozwałkowywana na każdej innej powierzchni tak dobrze się do niej przyklejała, że nie umiałam jej oderwać bez zniszczenia kształtu. A ta mata jest super nie tylko do glinki, po prostu nic się do niej nie przykleja i myślę, że to jest takie małe nasze dekupażowe must have. A to według mnie jest najlepszy klej do glinki. Jeżeli posmarujecie nim cieniutko, to łapie natychmiast. Natomiast jeżeli posmarujecie grubiej, tak jak ja w tej chwili, to glinka jeszcze chwilkę będzie jeździła po kleju i będziecie ją mogli dosyć swobodnie przesuwać. Glinka super lekka, nawet po wyschnięciu, jest sprężysta. Ale żeby coś w niej ładnie odbić, trzeba to zrobić natychmiast, czyli na mokro, bo potem ta sprężystość nam to utrudni. Więc natychmiast po przyklejeniu, po pierwsze, odciskam folię aluminiową i u mnie to wygląda tak. A zwykłym kawałkiem tekturki wyciskam wgłębienia, które mają imitować szef. No wiem, tekturka to maks nieprofesjonalne narzędzie, ale skoro działa... Po pierwsze, nie szkoda przyciąć albo dociąć do wielkości, jaką aktualnie potrzebuję, albo wygiąć, żeby polecieć po łuku, krawędź przy owalu. I tak prezentuje się pierwszy gotowy element. Będę musiała identycznych przygotować jeszcze 7. Od początku pomysł był taki, żeby skóra była stara, gruba i bardzo zjechana życiem. Ale w pewnym momencie wydawało mi się, że akurat do tego projektu biała matowa skóra będzie wyglądała całkiem fajnie. No bo zobaczcie, biała skóra z tymi zajączkami komponuje się całkiem. Ale może przy tym projekcie nie będę kombinowała, lecę zgodnie z planem. Oryginalnie pokrywka miała taki maleńki uchwyt, a mój mąż przy użyciu jakiejś ogromnej siły ten mały uchwycik zmienił na większą kuleczkę. Myślę, że teraz wygląda fajnie. A na pokrywce z efektem skóry lecę dokładnie w taki sam sposób, no tylko kształt jest inny. Wycinam trójkąciki, przyklejam na klej, a potem wyciskam nierówności folią oraz rowki tekturką. Zanim zabrałam się za ten projekt, do efektu skóry testowałam różne glinki. I ta właśnie super lekka ma jeden absolutnie najważniejszy atut. Ona w dotyku jest trochę jak skóra. Po wyschnięciu jest odrobinę elastyczna, czyli naciskając ją palcem mamy wrażenie, że naciskamy twardą skórę.
I jeszcze jedno, ona w dotyku jest, jakby to powiedzieć, ciepła, a nie tak jak inne glinki samoutwardzalne, które są zrobione na bazie naturalnej gliny. Podsumowując, jeżeli użyjecie innej glinki, na przykład glinki Dust, to wizualnie będzie to chyba wyglądało identycznie. Natomiast gdy dotkniecie tej glinki, to naprawdę super lekka w tym projekcie robi robotę. Sama nie wiem, co trzeba pomieszać, żeby ostatecznie wyszedł mi taki kolor, który będzie pasował. Trzeba pomieszać kilka brązów i sprawdzić, co pasuje najlepiej. A tutaj macie przykład, dlaczego trudno mi odpowiedzieć na Wasze pytanie, jakiego koloru użyłam. No cóż, jak zwykle namieszałam i coś mi tam wyszło, bo przecież nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Farby z Tamperii są dosyć rzadkie, więc świetne do nakładania gąbeczką. Wydawało mi się, że w ten sposób jest najlepiej, ale nie ma znaczenia, jak nałożycie farbę. Najważniejsze, żeby nie było widać pociągnięć pędzlem. Nie najlepiej też wygląda, gdy spod farby przebija glinka, więc jeżeli potrzeba, nałóżcie na powierzchnię farbę 2, a może nawet 3 razy. Jeszcze na mokro pudełeczko wygląda tak. A to jest lakier błyszczący, samopoziomujący. Świetnie się nadaje do zalewania właśnie takich obrazków. Czy mam tutaj dla Was jakąś radę? I owszem, uwaga, trzeba ten obrazek dobrze wypoziomować, bo inaczej w czasie schnięcia lakier nam spłynie na jedną stronę i to będzie wyglądało źle. Po pierwsze, ten lakier odparowuje i gruba warstwa po wyschnięciu już nie jest taka gruba. A nierówno położony lakier wygląda tak, ale nie szkodzi, bo można tą powierzchnię zalać jeszcze raz i już potem będzie równo. Do nabłuszczania powierzchni przetestowałam 2 lakiery. Pierwszy to ten sam lakier o wysokim połysku, którym zalewałam obrazki. Nakładam bardzo cieniutko, troszkę wsiąka w farbę, ale ostatecznie myślę, że to fajnie i naturalnie wygląda. A drugi lakier jest akrylowy, satynowy. Pomalowałam drugą ściankę, a gdy wyschła, to naprawdę nie miałam pojęcia, którą nabłyszczałam lakierem satynowym, a którym z wysokim połyskiem. Do postarzenia wgłębień w skórze użyłam żelu antycznego. Naprawdę świetnie się sprawdził. Ale myślę, że także dobrze by się sprawdziła biała pasta woskowa. No niestety skończyła mi się jakiś czas temu i zapomniałam kupić. Zależało mi na bardzo subtelnym postarzeniu i może w kamerze to nie jest jakaś petarda, ale na żywo to naprawdę fajnie wygląda. A tak wygląda skóra bez nabłyszczenia i bez postarzenia. Biorę się za pokrywkę, ale jeszcze dla Was takie małe porównanie. Tutaj część z nabłyszczeniem, a część bez. A teraz już błyszczy się całość i trzeba tylko postarzyć. Do zrobienia szwu użyłam 2 konturówek, żeby przetestować, która się do tego lepiej sprawdzi. Byłam przekonana, że ta matowa pasta będzie absolutnie w punkt. Ale to, co zazwyczaj jest jej plusem, tutaj zadziałało odwrotnie. Po pierwsze, to, że jest matowa, w tym całym projekcie wcale nie wyglądało najlepiej. A po drugie, ona ma taką super moc, że tak jak ją wyciśniemy, tak dokładnie zostanie. Ona się zupełnie nie samopoziomuje, więc jeżeli gdzieś nie trafiłam idealnie w szef, to ta pasta już tam sama nie spłynęła. Jak patrzę w kamerze, jak całość wygląda, to wygląda całkiem nieźle, ale uwierzcie mi, do tego projektu dużo lepiej sprawdzi się zwykła biała konturówka. I to, czego u niej zazwyczaj nie lubię, działa absolutnie na plus. Po pierwsze, jej połysk przy tej pracy wygląda całkiem ok. I to, że ona się czasami lubi trochę przemieścić albo rozjechać, naprawdę dobrze działało, bo ona sobie przepięknie do tych rowków wpływała. Co prawda mój mąż trochę z boku marudził, że do takiej ciemnej skóry normalnie bierze się czarną nić, ale myślę, że czarna konturówka bardzo przyciemniłaby całą pracę i wyglądałaby dosyć mrocznie. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest męskie pudełko, ale do męskiego faktycznie czarna konturówka mogłaby wyglądać dużo lepiej. Klasyczna, postarzająca pasta woskowa. I tutaj ma 3 zadania. Po pierwsze, delikatnie przyciemniłam ją szwy, bo świeciły jak latarnia morska. Po drugie, trochę postarzyłam brzegi obrazka, bo myślę, że to wygląda naprawdę dobrze. A po trzecie, trochę postarzyłam drewno oraz zamalowałam wszystkie miejsca, gdzie jeszcze przebijała mi biała glinka. Znacie je, prawda? Takie małe, białe, złośliwe kropeczki,
które gdzieś tam w szczelinach delikatnie na biało prześwitują. A na koniec dorobiłam chwosta, ale już nie będę tego pokazywała, bo przecież już każdy wie, jak sobie samemu chwosta zrobić. A gotowe pudełko z efektem skóry prezentuje się tak. No i jak ostatecznie oceniacie taki efekt skóry? Fajny, niefajny, przyda Wam się albo nie przyda? Bo jeżeli przyda, to koniecznie pochwalcie się na naszej grupie na Facebooku Inspirello i Przyjaciele. A ja już dziękuję za uwagę. Jak zwykle pod filmem zostawiłam Wam listę wszystkich materiałów i narzędzi, których używałam w tym filmie.